Cześć, witam Was moi drodzy. Dzisiaj nie będzie o Godzilli, prawdziwej Godzilli, ale pisowskiej Godzilli. Ale zanim przejdę do konkretów, chciałbym to tak, że tak powiem, od początku. Jak z pewnością już wiecie, 9 grudnia odeszła z Trybunału Konstytucyjnego, tak zwanego Trybunału Konstytucyjnego, niejaka Przyłębska, żona konfidenta SB, kłamcy lustracyjnego Andrzeja Przyłębskiego. SB, kłamca lustracyjny, był polskim ambasadorem pomimo zakazu. No i jak pewnie się domyślacie, kto go mianował na tego ambasadora? Otóż mianował go ten sam, który po cichu do Trybunału obsadził Trybunał, mianował starego komucha Piotrowicza, prokuratora stanu wojennego. Tak, to ten sam skompromitowany Duda. I myślicie, że będzie mniej esbecji w pisowskim Trybunale Konstytucyjnym? Otóż nie, moi drodzy. Tego nie będzie nigdy za mało dzięki właśnie PiS-owi i podnóżkowi Kaczyńskiego, mówię tu o Dudzie. Bo tak jak wspominałem, skompromitowany Duda zadbał, żeby esbecka Bolszewia była mocno obsadzona w tym tak zwanym Trybunale Konstytucyjnym. Oczywiście na usługach Kaczyńskiego jest już prokurator stanu wojennego, towarzysz Piotrowicz. Jak wiecie, Przyłębska przez lata swojej kadencji wysmażała na al dente, jak tylko sobie prezes zażyczył, ustawy, które pasowały Jarosławowi, które musiały być zgodne z jego wolą, niezgodne z polskim prawem czy z polską konstytucją, bo jak doskonale wiemy, polską konstytucję to oni mieli w głębokim poważaniu. Julcia orzekła wszystko za niezgodne z konstytucją, co się nie podobało naszemu Jarosławowi, Zbawicielowi zawsze dziewicy Jarosławowi. No ale naszej Julci znudziło się już bawienie w prezesa Trybunału Konstytucyjnego i powiedziała, że kończy, że już ma dość. No a jak wiecie, była to wyjątkowo zapracowana kobieta, wzór przodowniczki pracy, co najmniej z 2-3 uchwały w roku uchwalała. No i teraz, gdy już odeszła, dostała taką skromną odprawę za jej ciężką pracę, a ta odprawa to jest 260 000 złotych, to jest odprawa, ale to jeszcze nic. Ona pracowała w pocie czoła, bez dnia wolnego, bez urlopów. No i teraz dostała też na odchodne ekwiwalent za niewykorzystany urlop, bagatela 200 000 złotych, czyli już mamy na odchodne 460 000 złotych. No i będzie pobierała skromne 26 000 złotych emerytury. Powiem wam, nie wiem jak ona będzie żyć, czy będzie tam w stanie związać koniec z końcem. Ale myślę, że tam na 2-3 miesiące to 460 000, czyli 260 000 odprawy i 200 000 za urlop, na jakieś 3 miesiące jej godnego życia starczy. Powiem wam, że w sumie za pracę w gastronomii to Julka nieźle wyszła. Powiem wam, dobrze płacą w tej gastronomii, ale ja dziś nie o tym. Ale mamy już nowego prezesa i prezesem został, wyobraźcie sobie, gość, który wysyłał służbowego kierowcę służbowym samochodem po pół litra i kiełbasę. Wybór przedni, powiem wam, godny Dudy i PiS-u. W
Wcześniej kucharka, a teraz zwyczajny pijus. Chociaż to nie pierwszy, Kamiński pewnie się ucieszył. A mówimy tutaj o Bogdanie Świeczkowskim, pseudonim Godzilla. Dlatego też taki tytuł. Moi drodzy, Godzilla został powołany przez nielegalnego prezydenta Andrzeja Dudę na prezesa Trybunału Konstytucyjnego, co jest niezgodne z konstytucją i wyrokami Europejskiego Trybunału Praw Człowieka z 2021 roku oraz Sądu Najwyższego z 13 grudnia 2003 roku. Wybór Świeczkowskiego do Trybunału był niezgodny z prawem, gdyż jest osobą o bardzo skazitelnym, może tak to nazwę, o bardzo skazitelnym charakterze. Funkcjonariuszem politycznym Ziobry i PiS. Bezprawnie represjonował niezależnych prokuratorów i sędziów, blokował śledztwa przeciw politykom PiS. Załatwił żonie prezesurę w sądzie rodzinnym w Sosnowcu. Napisał paszkwil afery pod tytułem, tutaj cudzysłowie, afery czasów Donalda Tuska. Zgodnie z ustawą budżetową na 2025 rok ci nielegalni członkowie Trybunału Konstytucyjnego nie otrzymają wynagrodzenia, a po wygranych wyborach prezydenckich zostanie zmuszony do opuszczenia siedziby Trybunału, ale to dziś nie o tym. Dzisiaj właśnie porozmawiamy o Godzilli. Trochę go Wam przybliżę. Jak wszyscy wiemy, jest takie prawo pisane i niepisane, że osoba kandydująca na urząd prezesa Trybunału Konstytucyjnego musi być o nieskazitelnej przeszłości, apolityczna i tak dalej. No wiemy wszyscy, że pisowcy to wszystko wyrzucili na śmietnik. Tak naprawdę Świeczkowski ma sporo za uszami, co może skończyć się postępowaniem dyscyplinarnym. Aby tak się stało, konieczna jest ustawa o zmianie, która zmieni obecne przepisy dotyczące postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj powiem Wam, że tylko wybór na prezydenta, osoby, która nie będzie powiązana z PiS-em, tak to może nazwę, daje gwarancję, że taka ustawa ma szansę wejść w życie. A wybór Świeczkowskiego na szefa Trybunału Konstytucyjnego ma zdaniem Dudy i tutaj pozwólcie, że zacytuję, ma fundamentalne znaczenie dla praworządności. Moi drodzy, gość, mówię tu o Dudzie, który łamał konstytucję dziesiątki razy, podejrzewam, on ma czelność mówić o praworządności, ale to już pominę, bo wiecie, jaki oni mają tok myślenia. Jak dalej ciągnął Duda, nie boi się podejmować decyzji. Ja bym bardziej tu nazwał, że nie boi się wykonywać poleceń Kaczyńskiego, choćby najgłupszych, tak jak robiła to Julka. Tak, tą odwagę Świeczkowskiego mogli poznać m.in. bliscy Barbary Blidy czy Andrzeja Lepera. Na własnej skórze odczuli ją inwigilowani nielegalnie Pegasusem i niesłusznie dręczeni przez aparat państwa, kiedy PiS Polską rządził. To on nie bał się podejmować takich decyzji, także tutaj Duda, powiedzmy, że trafił w dziesiątkę. Przeprowadziłem wstępną rozmowę z panem prezydentem Rzeczypospolitej na temat jego wizji możliwości działania Trybunału i różnego rodzaju kwestii związanych z samym Trybunałem i jego
sędziami. Zaproponuję także spotkanie marszałkowi Sejmu, marszałek Senatu, prezesowi Rady Ministrów. Oczywiście pierwszy prezes Sądu Najwyższego, dlatego też proponuję spotkanie, żeby porozmawiać, co jest powodem niezgłaszania kandydatów, co jest powodem próby ograniczenia budżetu Trybunału Konstytucyjnego. Będę także proponował spotkanie przedstawicielom najważniejszych sił politycznych w Polsce po to, żeby spróbować zawrzeć jakiś kompromis, który pozwoli na to, żeby Trybunał funkcjonował w sposób prawidłowy, dlatego że Trybunał składa się z prawidłowo wybranych sędziów w chwili obecnej. Trybunał chce działać, nie chce brać udziału w tych negocjacjach politycznych, ale chce doprowadzić do tego, aby skutecznie realizować konstytucyjne obowiązki. Trybunał Konstytucyjny orzekł, że w dalszym ciągu prokuratorem krajowym jest Dariusz Barski. Jako prezes Trybunału uważam to orzeczenie za wiążące. Po to jest Trybunał Konstytucyjny, żeby powstrzymywać rządzących, nie tylko zresztą rządzących, ale w szczególności rządzących, przed nadużywaniem prawa i konstytucji. Moi drodzy, powiem wam tak. To jest kolejny cyrk w Pałacu Prezydenckim przez rezydenta Dudę, bo powołał na stanowisko przewodniczącego Trybunału Konstytucyjnego, przepraszam, kolesia Ziobry, czyli Bogdana Święczkowskiego. I tutaj chyba wypadałoby w tym momencie też przypomnieć, że Święczkowski, będąc prokuratorem krajowym, polecał prokuratorom ignorowanie uchwały Sądu Najwyższego ograniczającej stosowanie podsłuchów. Jak widać, Duda nadal jest prezydentem PiS-u i tak mu to pozostanie do tego zasranego końca jego zasranej prezydentury. I moi drodzy, teraz tylko czekać, jak Święczkowski po pisowsku odnowiony Trybunał Konstytucyjny wyda orzeczenie, że wyrok na przykład Sądu Rejonowego dla Warszawy, Mokotów o tymczasowym aresztowaniu Romanowskiego jest niezgodny z konstytucją. I powiem wam, że wcale bym się temu nie zdziwił, gdyby tak się stało. Powiem wam tak, oni nigdy nie mają dość. Duda powołuje Święczkowskiego na nowego prezesa Trybunału Konstytucyjnego. Po latach skalania tego urzędu przez Przyłębską, to już jest po prostu horror. Oni nie mają żadnych granic, żadnych hamulców. I tak jak wam mówiłem w poprzednich materiałach, naprawdę czekam na czas, gdy znów będzie to zaszczytem, gdy Trybunał Konstytucyjny będzie miał jakąś wartość, będzie coś przedstawiał, a nie kuchnię do wysmażania ustaw Kaczyńskiego. Lub bardziej chyba tutaj wypada powiedzieć do wysmażania kaprysów Kaczyńskiego. Tak jak powiedziałem, sam Duda upadł kolejny raz, kolejny niezliczony raz, upadł nisko, dowodząc kolejny raz, że nie jest prezydentem wszystkich Polaków stojącym na straży prawa i konstytucji, a wiernym i bezwolnym synem partii i usłużną marionetką Kaczyńskiego. A mianując Godzillę prezesem Trybunału Konstytucyjnego, rezydent zszedł do politycznego rynsztoka, wbił ostatni gwóźdź do trumny polskiego systemu wymiaru sprawiedliwości i podłożył ogień pod skład trotylu, na którym stoi właśnie ta trumna. Ten nowy prezes Trybunału był, jest i będzie wiernym żołnierzem Ziobry, któremu grozi więzienie za Pegasus, zdemolowanie systemu prawnego Polski i wykorzystanie Funduszu Sprawiedliwości w złodziejski sposób i niezgodny z prawem. Święczkowski powinien trafić przed Trybunał w Hadze, a nie jako prezes Trybunału Konstytucyjnego. I tutaj chyba pytanie
wypadałoby zadać, dokąd zmierzasz, Polsko, na co czekasz? Trybunał Konstytucyjny, czyli teraz co? Mieliśmy wcześniej za Przyłębskiej, mieliśmy taką zwykłą garkuchnię, teraz będzie po prostu zoo. Takiego, które pokaże, że możemy wrócić do władzy. A jedyną partią, która gwarantuje prawicy niepodległościowej jest Prawo i Sprawiedliwość. Namawiam do tego, żeby tak głosować na tą jedną siłę, która pozwoli Polsce przetrwać. Powiem wam tak, obserwowałem tą całą nominację, o dziwo Duda go nie nominował w nocy, po cichaczu, bez zdjęć, tak jak Komucha Piotrowicza, tutaj była w świetle kamer, w świetle fleszy, tylko dziwnie ta nominacja tak mało pokazywano, aby nie pokazać w pełni twarzy nominowanego. Trybunał Święczkowskiego jest, można już powiedzieć, że jest, jak zainfekowany komputer. Trzeba po prostu go zrestartować i wgrać całkiem nowy program, bo ten tak zwany Trybunał Konstytucyjny teraz po prostu działa jak zainfekowany komputer, czyli haker Kaczyński może robić z nim co chce. Teraz tak, moi drodzy, to przyjazne oblicze pisowskiego pupila, czyli nowego prezesa Godzilli w Trybunale Konsumpcyjnym imienia Julii bez Romea. On chce ugadywać się z władzami i partyjnymi bonzami, deklarując chęć porozumienia, by zapobiec zapaści kadrowej i zapewnić budżetowanie. Powiem wam, pięknie to brzmi, szczytny jest to zamiar, ale według mojej skromnej osoby to jawne granie w gumę, by zabetonować skonstruowany przez PiS, ziobrzystów, po prostu ich układ i dalej finansować klakierów PiS-u, ludzi bez honoru, prokuratora stanu wojennego, czy tą bezczelną babę Pawłowicz. I pozwólcie, że ten dzisiejszy króciutki materiał podsumuję słowami, które kiedyś wypowiedział świętej pamięci Kazimierz Wichniarz. A powiedział tak: świnia i gość nigdy nie ma dość. I myślę, że to do pisowców idealnie pasuje. A co wy o tym myślicie? Jak zawsze pytanie otwarte do was. Piszcie, komentujcie. Jak zawsze bardzo wam dziękuję za wszystkie opinie, komentarze, suby. Także cóż, ja kończę. Czekam na wasze komentarze i do zobaczenia przy następnym materiale. A w niedzielę prawdopodobnie, jeśli mi się uda, to w tą najdalej w przyszłą odpalę live'a, ale myślę, że w tą się uda. Także już was dzisiaj zapraszam, a na dzisiaj to tyle. Wielkie dzięki, trzymajcie się, cześć. Panie prezydencie, czy pochwali pan ministra Sikorskiego za zamknięcie konsulatu rosyjskiego w Poznaniu? To mam nadzieję, że były ku temu rzeczywiście ważne przyczyny, bo mimo tego, że jesteśmy w oczywistym konflikcie z Rosją politycznym i jasno mówimy, kto jest agresorem na Ukrainie i jasno mówimy, że Rosja dopuszcza się, żołnierze rosyjscy i władze rosyjskie dopuszczają się zbrodni na Ukrainie i te zbrodnie muszą być rozliczone, to jednak mimo wszystko ten podstawowy
podstawowy poziom relacji dyplomatycznych do tej pory był utrzymywany, tak zresztą jak robią to inne kraje na świecie. Więc mam nadzieję, że były rzeczywiście istotne przyczyny podjęcia tej decyzji, a nie jest to kwestia kampanii wyborczej, którą sobie chce prowadzić pan minister. A ma pan takie podejrzenia? No wszyscy to widzą. Ale co pan widzi? Dostrzega pan, że Radosław Sikorski robi coś w sferze międzynarodowej po to, żeby sobie pomóc w kampanii? No wszyscy widzą to, że jest bardzo mocno rozważany jako kandydat i wiadomo, że jest tym bardzo zainteresowany. A pana zdaniem byłby kompetentnym pańskim następcą? Ja bym nie popierał tej kandydatury. No bo serce ma pan po innej stronie, to zrozumiałe, ale ja pytam o kompetencje ministra spraw zagranicznych. Zajmuje się sprawami bezpieczeństwa, był ministrem obrony, jest szefem polskiej dyplomacji. Czyli kompetencje ma, czy nie ma? Biorąc pod uwagę całokształt różnych wypowiedzi pana ministra Sikorskiego na przestrzeni lat, można mieć wątpliwości co do jego kompetencji.